A teraz słuchajcie, skoro mowa o Polakach w Hollywood, czemu w ogóle, skąd taki pomysł? Muszę znaleźć tutaj, żeby nazwiska oczywiście nie przekręcić, bo wiecie dokładnie, że ja niespecjalnie, jak to powiem, nie zwykłem przekręcać nazwisk, przynajmniej tego bardzo nie lubię. Zaczęło się od tego, że w sobotę bodajże, w piątek pisze do mnie kolega: Marcin, włącz HBO, jest fajny film, spodoba Ci się, Pollywood. O Polakach, którzy zaczynali w Hollywood, którzy w ogóle Polacy rozpoczęli, Polacy założyli Hollywood. Ja mówię, no tak, wiem, najbardziej, przecież między innymi Warner Brothers, nie? Mija jakieś 30 sekund. Ty, ale Metro Goldwyn Mayer też. Ja mówię, no słuchaj, no. Uczysz się, to wiesz. Tomek, pozdrawiam Cię. Chodzi o film Pollywood w reżyserii Pawła Fertka. Był pokazywany na HBO kilka dni temu i tak zastanowiłem się, nie pierwszy raz, także spokojnie ten film będzie pokazywany cyklicznie, bo to już 14 marca był również pokazywany, ale pokrótce ten film traktuje o Hollywood, traktuje o Polakach w Hollywood teraz i o tym, co się działo wcześniej. Tak patrzyłem na czat, oczywiście, jak tutaj piszecie, że Warner Brothers i tak dalej i w ogóle. I tak, bo tak na dobrą sprawę Warner Brothers, czyli Warner Bros., jak kto woli, no pewnie gdyby było założone w Polsce, nazywałoby się bracia Warnerowie? Nie. Jakby było założone w Polsce, nazywałoby się bracia Wąsal. Tak, gdyż Warner Brothers, i tutaj muszę wam odczytać, Warner Brothers zostało założone przez braci Warner, czyli Wąsal, Alberta, Sama i Harego, polskich imigrantów żydowskiego pochodzenia urodzonych w Krasnosielcu, w powiecie makowskim na Mazowszu, jako Aaron, Szmul i Hirsch Wąsal. I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego. No, takie akurat były czasy. Polska w rozbiorach, nie było jej wtedy. Ludzie uciekali, wiadomo, chcieli żyć, chcieli cokolwiek mieć ciekawszego w życiu do roboty. I widzieli. I sobie polecieli, przepraszam bardzo, popłynęli. Nie te czasy. Popłynęli sobie do Stanów. No i jeszcze jest czwarty, przepraszam, przegapiłem, Jacek. Tylko że Jacek już był urodzony w Kanadzie jako Itzhak. Jeżeli tutaj ktoś jest na czacie wyznający judaizm, bardzo przepraszam, ale naprawdę imiona, a tu jeszcze będzie mnóstwo takich, bardzo się ciężko je wymawia. No tak, powiedzmy, dość powiedzieć, żeby jakiś Anglik wymówił polskie nazwisko. Pamiętacie? Niemiec, Grzegorz Brzęczykiewicz. I tutaj jest, że 20 lat później bracia zostawiają rodzinny majątek, konia o imieniu Bob, jak bardzo pięknie, oraz sprzedają zegarek ojca, zyskali kapitał, który przeznaczyli na zakup projektora. Można, oczywiście tak. 20 lat później założyli wytwórnię filmową, którą obecnie jest jedną z największych na świecie. No wiadomo, od lat rywalizuje z takimi jak The Walt Disney Company. To było coś niesamowitego. To były akurat czasy, kiedy pionierstwo, w ogóle Ameryka to jest taki kraj, gdzie słynne powiedzenie od zera do bohatera, tak? Jest, nie tak dawno poruszałem temat Kirka Douglasa, który znikąd to naprawdę pojawił się i zrobił taką karierę. Zresztą nie tylko on, kolejny mój ulubiony twardziel, czyli Charles Bronson, Sylvester Stallone też, wiadomo, od tak naprawdę roli faceta, który grywał ogony, nic specjalnie, nawet po to, żeby móc napisać scenariusz, mógł sprzedać scenariusz do Rockiego. Zagrał w filmie Włoski Ogier, który tak naprawdę miał być filmem dla dorosłych, ale obejrzałem go jakieś 2 lata temu, jakoś tak. Po prostu naprawdę ciężko byłoby cokolwiek tylko sensownego wymyśleć. Nie będę oczywiście przytaczał wam teraz, jakie filmy zrobili Warner Brothers, no tam można byłoby, mówiliśmy wcześniej już to wszystkie DC, czyli wszelkiego rodzaju Batmany, Aquamany, Casablanca, wszelkiego rodzaju filmy Clint'a Eastwooda, czyli Brune Harry, ale jak to jest, że jedzie sobie 4 braci, panie i panowie, z Krasnosielce, mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc. No to jak to jest, że biorą, jadą i dają radę? Mało tego, to nie jest jedyna wytwórnia, którą założyli Polacy. Druga, chciałbym, że jest bardzo duża, no ale
kiedyś może bardzo duża, obecnie troszeczkę podupadła finansowo, aczkolwiek ciągle zarówno wy, jak i ja czekamy na nowy film z tej wytwórni, bo no, nowy James Bond jest ciągle przekładany. Mowa oczywiście o wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer. I tutaj będzie, uwaga, tutaj będzie ułamaniec językowy, ponieważ Metro-Goldwyn-Mayer. Goldwyn oraz Mayer to jest polska część. Louis B. Mayer, a właściwie, czekajcie, napiję się herbaty, zanim przeczytam nazwisko właściwe. Eliezer Mayer. Eliezer Mayer. Urodził się w Mińsku. Tak, w Mińsku oczywiście jak najbardziej. Przedsiębiorca, dystrybutor i producent filmowy, współzałożyciel i do 1951 roku wiceprezes do spraw produkcji filmowej w wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer. Ponieważ to jest jedno M, drugim był Samuel Goldwyn. I Samuel Goldwyn, ku mojej uciesze, nazywał się Samuel Goldwyn. Nie musiał zmieniać. Urodził się w 1879 roku w Warszawie. Reszta oczywiście w tym momencie już jest historią, ale wzięli bez absolutnie jakichkolwiek, bez najmniejszych problemów, bez w ogóle jakichś tam, ja nie mogę, stary, nie mogę. Wzięli, powiedzieli, jadę elegancko, dziękuję bardzo, wbijam do Hollywood. W ogóle sytuacja jest taka, że kiedy Thomas Edison o wiele lat temu opatentował właśnie swoją pierwszą kamerę, no to co? Okazało się, że kasa, misiu, kasa. Skoro opatentował, więc ktokolwiek chciał używać kamery Thomasa Edisona, musiał mu zapłacić. Musiał mu zapłacić pieniądzurki, musiał mu, teraz by się pewnie powiedziało, że franczyzę zapłacić, że dać jakąś kasiorkę, no ale w tym momencie wszyscy płacili jak jeden mąż. Oprócz Żydów. Tutaj cytuję w dużej mierze właśnie ten film. A że Thomas Edison miał konszachty z mafią, no dokładnie, mafia była po to, żeby ściągać od tych, którzy nie chcą zapłacić za wynajęcie koncesji, pieniądzury. No i tak to się działo rzeczywiście w Stanach, w Nowym Jorku bodajże, aż pewnego dnia jeden właśnie z twórców dostał cynk, słuchaj, jutro wbijają do ciebie ludzie Edisona, więc znikaj. A że był w trakcie kręcenia filmu, wziął całą ekipę, wziął wszystkich, wsiadamy w pociąg i jedziemy jak się da najdalej. Oczywiście, że tak. Dojechali aż do Los Angeles. A to Los Angeles to było ociupinki wielkie. To po prostu nie była jakaś wielka metropolia jak teraz. To po prostu było zwykłe miejsce. Wynajął tam jakiś pusty barak, pusty hangar, dokręcił film i to była pierwsza produkcja, która powstała jak najbardziej w Hollywood. No, reszta to w tym momencie już jest tylko i wyłącznie historia i nie ma co na ten temat gdybać, ale to były początki i tak naprawdę wyglądało to wszystko bardzo dobrze, bo nawet jeżeli wspomnimy pierwszą polską wielką gwiazdę, naprawdę wielką, największą gwiazdę filmową, nie wiem czy wielu z was kojarzy, czy wielu z was poznaje, ale jest to Pola Negri. Tak, ta aktorka jest to Pola Negri, urodzona właściwie, no, Pola Negri, tak samo jak w przypadku braci Wąsal, to jest jej pseudonim artystyczny, czyli Apolonia Chałupiec, tak się naprawdę nazywa, i urodziła się w Lipnie w 1897 roku. Oczywiście nie będę wam podawał tytułów, gdyż podawanie tytułów niczego wam nie zrobi. Niczego wam nie da, nie sprawi nagle, że będziecie pamiętali, będziecie wiedzieli. Muszę tutaj coś poszukać, wszystko w porządku. Dobrze, zgadza się, że będziecie nagle wiedzieli, w jakich filmach wystąpiła, bo to oczywiście całkowicie inny czas i takie tytuły jak Madame du Barry, czy Sumuryn, czy Głos ulicy, nikomu teraz w tym momencie nic nie mówią, ale rzeczywiście Pola Negri wystąpiła, była pierwszą wielką gwiazdą i okazało się, że tak, to będzie chyba jednak dobry czas dla Polaków. Polacy będą rzeczywiście mocni w Hollywood. Pisaliście tutaj na czacie o kilku innych twórcach i zaraz pewnie do nich przejdę. Zaraz zobaczę, co tutaj piszecie ciekawego. Jeśli chodzi o Polaków, to jeszcze Leopold Stokowski i Fantazja. Oczywiście, tak, dojdziemy do tego. Stix pisze, najgorsze jest to, że Tommy Wiseau ma polskie korzenie i urodził się w Poznaniu.
Czy to jest najgorsze? Nie wiem. Niekoniecznie wydaje mi się, że to jest najgorsze. Dokładnie wiadomo, jak jest. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, więc przypominam, bo powinienem, że oczywiście. Co miałem powiedzieć? Wiem. Pamiętaj, jeżeli jeszcze nie dałeś, poproszę o łapkę w górę. Po drugie, subskrypcja, jeżeli lubisz takie odcinki, jeżeli kochasz horrory, bo oczywiście środa to kultowe horrory, to subskrypcja, opcja dzwonek, żebym wiedział w tym momencie co i jak i kiedy, a poza tym YouTube Cię poinformuje, jeżeli będzie dzwonek, opcja wszystko, że tak jest zrobione, to będziesz informowany. Patrzymy dalej, co piszecie. Co sądzisz o tym, że podobno na początku Indiana Jones 5 miał się dziać w Polsce? Tak, Indiana Jones miał przeżyć za polską emeryturę. To miało być wyzwanie niesamowite. A Kasia Smutniak jest z mojej miejscowości, czyli z Piły, pisze Krzysiu. Nie elegancko. I bardzo, bardzo dobrze. Co tutaj dalej piszecie? Aha, to jest, widzę, że zażarta rozmowa trwa na temat horrorów. Filip pisze, że babka Portman pochodziła z Rzeszowa. No ale czemu mi to robisz, stary? Ja to mam elegancko zaznaczone, przygotowałem sobie, dzisiaj siedziałem, że mam powiedzieć o Natalii Portman, że jej rodzina jest z Polski, o Scarlett Johansson i tak dalej, a to wyrywasz się jakiś taki normalnie. Wiadomo, jak jest. Ale rzeczywiście zgadza się, rodzina Natalii Portman, nie tyle babka, co dziadek ze strony ojca pochodził z Rzeszowa, jego rodzice zginęli w Auschwitz-Birkenau, natomiast prababka ze strony ojca pochodziła z Rumunii. Także to jest dosyć karkołomne zadanie, żeby to wszystko spamiętać. Ale kiedy się zaczęło w tym Hollywood, no i rzeczywiście, o ile nie tyle Warnerowie, będę używał tej nomenklatury, Warnerowie, ale zdecydowanie zwłaszcza Samuel Goldwyn oraz Louis B. Mayer, to już w ogóle okazało się, że to jest kawał twardziela, kawał wrednego dziada. No i jego spięcia już z braćmi Marx przeszły do legendy. Jak to pewnego dnia Louis B. Mayer przyszedł na plan, no i zaczął mówić, ale co wy tu robicie, ale to nie tak, to nie jest śmieszne i w ogóle i tak dalej, a dlaczego tak kręcisz? A okazało się, że pieczę artystyczną nad pierwszymi filmami braci Marx trzymał, jeżeli tak mogę powiedzieć, Irving Thalberg. Zresztą do dzisiaj Akademia przyznaje nagrodę imienia Irvinga Thalberga, na co Groucho Marx odpowiedział, a co cię to obchodzi? My nie gramy dla ciebie, tylko my kręcimy dla Thalberga. I to był początek końca braci Marx w Hollywood. Ponieważ jeżeli myślicie, że w tym momencie na przykład Harvey Weinstein, tak też rodzina z Polski, był producentem, który naprawdę potrafił wszystko trzymać, mocno dzierżyć ręką, mocno potrafił walnąć w pięść. Nie, Louis B. Mayer to był dopiero kawał twardziela. On tam nie było. On mógł nie tyle, że rozpocząć karierę komuś, ale mógł całkowicie karierę filmową i nie tylko, karierę w ogóle w Los Angeles, jakąkolwiek zawodową. Jeżeli marzyłeś o tym, żeby być najlepszą kelnerką, to był facet po prostu, który miał kasę, wpływy i mógł wszystko. Więc mógł to wszystko skończyć. I motyw był taki, że to wszystko wyglądało dobrze. Rzeczywiście przez lata pojawiali się polscy twórcy, rzeczywiście i tak dalej. I myślałem, że będzie dobrze. Nie tylko ja, bo tak miało być. Ale się okazało, że co? Że niestety lata dla nas nie są bardzo, bardzo dobre. Pojechał Polański do Ameryki, no i wiadomo jak to się skończyło. Oprócz tego, że zaczął świetnie robić dobre filmy rewelacyjnie, to pewnego razu miało miejsce impreza u Jacka Nicholsona. Historia, nie będę wnikał, wiadomo co się dzieje. Tak to się potoczyło. I sytuacja jest taka, że my w Hollywood, tak, Polacy mają bardzo dobrą renomę. Ostatnimi czasy rzeczywiście coraz więcej aktorów się tam udaje i z mniejszym lub większym skutkiem pojawiają się w produkcjach hollywoodzkich. Agata Buzek w filmie Koliber z Jasonem Stathamem. Pojawiają się oczywiście panie. Mam tutaj Izamiko również. Izabela Skorupko. Chciałbym powiedzieć, że Izabela Skorupko zrobiła karierę w Hollywood, ale jak tak popatrzycie na karierę Izabeli Skorupko i takich filmów powiedzmy klasy A, no to co? To mamy Bonda, czyli mamy GoldenEye, mamy, wiecie na nim jaki jest polski tytuł? Vertical Limit. Granica chyba wytrzymałości bodajże, jeżeli pamięć mnie nie myli, między innymi z Chrisem chyba O'Donnellem. I tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczywiście bardzo, bardzo poważne filmy. Nie liczymy w żadnym aspekcie Ogniem i Mieczem jako film hollywoodzki.
I nie wyglądało to dobrze, ale tak sobie potem pomyślałem, ale zaraz. Jest przecież taka pani jedna, mówiliście o niej przy okazji biografii Beaty Kozidrak, czyli chodzi mi o Joannę Pacułę, która już od wielu, wielu lat, no w tym momencie już niestety nie gra w filmach kategorii A szkoda, bo rzeczywiście ma potencjał, ale pamiętam ją właśnie z lat 80., 90., jak to między innymi zaczynała w Parku Gorkiego, chociażby z Williamem Hartem. Później był chyba Wybraniec śmierci, bo naprawdę Steven Seagal ma tych filmów odnośnie śmierci, Wpół do śmierci, Zabili go i uciekł, Na randkę ze śmiercią, poszedł do ubikacji, a tam śmierć. W każdym razie była taka jedna rola Joanny Pacuły, również pojawiła się, tam jeszcze w kilku innych filmach, między innymi z Fredem Dryerem. I przyznam szczerze, że to wyglądało dobrze, no ale od jakiegoś czasu pani Joanna nic rzeczywiście mega poważnego, nic ciekawego nie robi. Jednym, jeżeli nie najbardziej chyba znanym Polakiem w Hollywood, jeżeli chodzi o aktorów, który przez lata tam rzeczywiście dzielił i rządził, chciałoby się rzec, chociaż akurat on z drugiej strony odżegnywał się od swojej polskości, który nie. Urodziłem się w Sopocie, ale co z tego? Ja nie jestem. Ja jestem Klaus Kinski. Ja jestem Niemcem, ja jestem kimkolwiek innym, tylko nie Polakiem. Ale rzeczywiście Klaus Kinski, jego współpraca z Wernerem Herzogiem rzeczywiście zaowocowała tym, że no pięknie nam się to wszystko układało, wyglądało bardzo dobrze, wyglądało ciekawie. Wyglądało tak, że tylko i wyłącznie się cieszyć, że było coś pięknego, coś ciekawego, coś innego. No ale tutaj widzicie, jak to jest, potoczyło się tak, a nie inaczej. Z naszych obecnych aktorów, jeżeli tak popatrzymy, to chyba żaden tak do końca wielkiej kariery w Hollywood nie zrobił. Mówi się co prawda, że w tym momencie Tomasz Kot ze sprawą dwóch, no umówmy się, ze sprawą Idy, nie jest ze sprawą Idy, za sprawą ostatniego filmu Pawlikowskiego, troszeczkę zbliżył się, bo tutaj nagle się okazuje, że rola Tesli, że tutaj jeden film, drugi film, już nie będę w tym momencie wnikał, kto występuje w jakim serialu Netflixa, czy nie, czy tak, bo wiadomo jak to wszystko jest, ale tak patrzyłem sobie na listę. No oczywiście, Roman Polański. W tym momencie nie tworzy w Hollywood sensu stricto, ale rzeczywiście cały czas pojawia się w Ameryce, pojawia się ogólnie w świecie show biznesu, w świecie filmu i dobrze, rzeczywiście mimo wszystko, jaka to jest nasza wizytówka, no chyba naszym największa w tym momencie reżyserka to Agnieszka Holland, bo nie ma znaczenia, wiadomo, jej kolejny film jest wysłany do nominacji do Oscara, tym razem jako reprezentant Czech, kraju, gdzie to naprawdę Agnieszka Holland uczyła się w filmówce, więc jest dobrze, rzeczywiście daje rady, ale patrzyłem sobie wcześniej, kiedyś Roman Kołtoń w Cafe Football mówił, że Polska skrzydłowymi stoi odnośnie futbolu. Muszę powiedzieć, że my operatorami stoimy. I to chyba od zawsze. Bo tutaj wspomnieliście wcześniej na temat operatorów, na temat tego, że Janusz Kamiński między innymi to przecież lista Schindlera, ale Janusz Kamiński od wielu, wielu lat współpracuje już ze Stevenem Spielbergiem i ta współpraca, muszę przyznać, że bardzo dobrze owocuje. Aż nawet sprawdzę coś, bo nie chcę przekręcić, ale oprócz tego, że jest operatorem, no bo to wiadomo, to też jest reżyserem oraz jest zwycięzcą dwóch Oscarów za zdjęcia do listy Schindlera oraz za zdjęcia do Szeregowca Ryana, ale był również nominowany za Amistad, za Motyl i Skafander, za Czas wojny oraz za Lincolna. Więc to jest nasz na szczęście nierodzynek, gdyż oprócz tego, że jak najbardziej jest Janusz Kamiński, jest Andrzej Sekuła, panie i panowie, jest Andrzej Bartkowiak, Sławomir Idziak. Więc są to nazwiska, które każdy, mi się wydaje, widz, każdy fan powinien kojarzyć, no bo Andrzej Bartkowiak, tak patrzę tutaj właśnie sobie na filmy, Honor Prytzig między innymi, reżyser filmu, o tym gadaliśmy jakiś czas temu chyba z Lincolnem, albo z Ormando. Romeo musi umrzeć, czy Exit Wounds, nie pamiętam jaki jest Exit Wounds po polsku tytuł. Oczywiście Jet Li, Steven Seagal i tak dalej, więc to jak najbardziej wygląda dobrze. No, Sławomir Idziak, no to pewnie osoby, do których mówiłem wcześniej, czyli fani Harry'ego Pottera,
pamiętają go jako operatora filmu Harry Potter i Zakon Feniksa. Król Artur, Black Hawk Down, więc też rzeczywiście produkcje hollywoodzkie, stricte hollywoodzkie, nie to, że gdzieś tam powiedzmy jakiś ziutek wziął i pojechał i kręcił coś pod Tarnowem, nie, to są hollywoodzkie. Janusz Kamiński też już oczywiście mówiłem, nie będę wnikał, no wiadomo, Park Jurajski, Raport Mniejszości i tak dalej, ale bardzo wielu, no bo stoimy, no, nie czarujmy się, dajemy radę. I to nasi operatorzy, czy operatorzy, którzy później są reżyserami, jak między innymi Bartkowiak przy okazji Romeo musi umrzeć i tak dalej, ale ja sobie naleję herbatki, panie i panowie. Powiedzcie mi, czy kojarzycie takiego aktora? Tak, aktor. Oleg Krupa. Czy kojarzycie go? A jeżeli tak, to rzućcie jakiś tytuł, a ja sobie napiję herbatki. Poczekam aż odpowiedzieć, a to poczekam troszeczkę pytań, bo rzeczywiście dużo się pojawiło. W międzyczasie Jurek Piotr pisze: Marcinie, czy chciałbyś obejrzeć film biograficzny dotyczący początków Hollywoodu, pokazać jak naprawdę to wygląda, że aktorzy są de facto to byli ludzie w rękach bezwzględnych producentów pokroju Meyera. Tak to niestety było, bo nawet jeżeli popatrzycie na historię Judy Garland, która to tak naprawdę była dziewczynka znikąd, która tak pojawiła się i ona nie chciała, ona się źle czuła, była samotna i tak dalej. A powiedział producent: słuchaj, takich jak ty, które chcą być gwiazdami, są tysiące, są setki tysięcy. Więc albo robisz, co ci mówię, albo wracasz do siebie. Masz podpisany kontrakt, dziękuję bardzo. Fajna była dosyć konkretny żart z tego był, nie wiem czy pamiętacie, w filmie Deszczowa piosenka, kiedy to rzeczywiście wchodziło kino dźwiękowe, no i tak okazało się, że postać grana przez Debbie Reynolds musiała podłożyć po raz wtóry głos pod Linę Lamont. No i słuchaj, musisz to zrobić, masz kontrakt, jedziesz. Nie ma gadania, bardzo chętnie, naprawdę Jurku, bardzo chętnie bym taki film zobaczył, gdyby to rzeczywiście, tylko że akurat to nie mógł być film z w Hollywood robiony, musiał być film robiony z zewnątrz, żeby to rzeczywiście było obiektywnie, żeby to było ciekawie, żeby to okazało się, że proszę bardzo, mamy dobre kino, mamy wartościowe, mamy takie, które sprawi, że oglądamy i naprawdę jest fajne, naprawdę jest ciekawie, ale bardzo, bardzo chętnie. Jeszcze była Elżbieta Czyżewska, która uczyła Meryl Streep polskiego do wyboru Zofii. Oczywiście tak, Elżbieta Czyżewska bardzo długi okres czasu pomagała, ale też naprawdę bardzo nieoczywiste nazwiska, między innymi Brett Ratner, to jest facet między innymi, który zrobił Godziny szczytu. Również ma polskie korzenie, no wiadomo, Charles Bronson. Gros tych nazwisk, które mam tutaj na liście, to są osoby, które właśnie wyjechały z Polski, kiedy na przykład albo Polski nie było, bo była oczywiście pod zaborami, albo już z terenów, które po wojnie, przed wojną były polskie, później już nagle okazało się, że już nie są polskie, to będzie należeć to do Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rosji, czy innego Mozambiku. No niestety tak to było. Dobra, patrzymy dalej. Zapomniałeś o Tomku Karolaku, on też miał USA podbić. Tak, Jurku, tak, miał podbić młotem, ale się okazało, że sierp mu się wbił w plecy i nic z tego nie wyszło. Taka mniej więcej kariera jak kariera Lady Punk w Ameryce. Polański, jego pianista, tego się nie da zapomnieć. Polański pianista to jest po prostu coś pięknego. W ogóle abstrahując od tego, jakie były losy Polańskiego, no to rzeczywiście, jeżeli popatrzymy tylko i wyłącznie na jego karierę filmową, no to on robi przeważnie dobre albo bardzo dobre filmy, bo nieważne, czy weźmiemy oczywiście jeszcze z Polski film, czyli Nóż w wodzie na przykład, czy już później Nieustraszeni pogromcy wampirów, między innymi z nim w jednej z ról głównych, czy tam dziewiąte wrota, czy Rzeczonego pianista, to rzeczywiście są filmy dobre. Także bardzo mnie cieszy, że takiego mamy twórcę w USA. Panie i panowie, ponoć pradziadek Ryana Johnsona jest z Białegostoku. Możliwe. Powiem szczerze, że nie dotarłem. Dlaczego nie robią tych karier przez barierę językową? Polski akcent w angielskim. Kiedyś fajne pytanie, Madame Perfumella. Kiedyś oglądałem wywiad
przypomnijcie mi, była żona Colina Farrella, Bachleda Curuś, Bachleda Curuś. I właśnie był motyw taki, tam właśnie ona, że powiem, rozkładana na czynniki pierwsze. Czemu na przykład najczęściej my jesteśmy jako, tak jak na przykład Daniel Olbrychski w Salt z Angeliną Jolie, kiedy rzeczywiście obsadzają nas w rolach rosyjskich mafiozów i tak dalej przez akcent, że polski akcent jest bardzo twardy. My rzeczywiście mamy szy, czy, ży, wszystkie te rzeczy i bodajże chyba do 15 roku życia nasz język się kształtuje. I jeżeli do tego czasu wyjedziemy gdzieś za granicę, uczymy się języka, no to mamy w tym momencie, mówimy w danym języku bez naszego akcentu, a później to już są lata tak naprawdę ciężkiej pracy, żeby to ukryć, żeby to sprawić, że coś w tym nie da. No bo łatwiej, nie czarujmy się, łatwiej jest Anglikowi przerzucić się z angielskiego akcentu na amerykański, czy tam Irlandczykowi, czy Australijczykowi i tak dalej, niż z polskiego i to jest właśnie ta sprawa. Wydaje mi się, że u nas nie ma takiego oparcia, że naprawdę my jesteśmy zadowoleni tym, co się dzieje, co jest. Przecież pamiętam wiele lat temu, jak zarówno Juliusz Machulski, jak i Jerzy Sztur odpowiednio zrobili Killera oraz Historie miłosne. Przyjechało Hollywood nagle, patrzcie, będziemy tutaj kręcić, w ogóle co, kupili prawa, mają robić, patrzcie, a to już Jurka Killera ma zagrać Jim Carrey, super Jim Carrey, a film ma wyreżyserować ten od Facetów w czerni, wow, ale będzie szał, kto to jest? Aha, Barry Sonnenfeld, no to świetnie, w ogóle i tak dalej. W drugim Killerze przecież scena jest, kiedy Julek Machulski czeka na lotnisku, czy tam gdzieś z kartką Barry Sonnenfeld i w ogóle i to nic, bo tak naprawdę na świecie my niewiele znaczymy. Jeżeli mówiłem teraz o Pawlikowskim, że jego 2 ostatnie filmy były nominowane do Oscara, zdobyły nagrody i w jaki sposób to się przełożyło na jego karierę. Co to znaczyło? Co w tym momencie w Hollywood znaczy Pawlikowski? Czy nagle dostał zaproszenie, żeby zagrać, przepraszam bardzo, żeby wyreżyserować nowy film dla, niech będzie Warner Brothers. Czy może coś innego będzie robił. A tu w tym momencie patrzę właśnie na stronę Pawlikowskiego. No i w tym momencie kręci kolejny film, Limonow, dla Wildside, Rai Cinema i Chapter 2. Więc tak naprawdę niespecjalnie cokolwiek się dzieje w karierze reżyserskiej. No wiadomo, że mamy inne czasy, no w tym momencie wszystko jest zatrzymane, albo prawie wszystko, ale to nie jest jakoś, że mamy parcie, że nagle patrzcie, mam agenta w Hollywood tu i tam. No rzeczywiście w tym momencie wiem, że Tomasz Kot dosyć konkretnie działa, ma rzeczywiście tam agentów, bo nawet jak w tym momencie wszedłem na IMDb, no to jest kontakt do jego agenta, mogę zadzwonić, mówi się na wywiad z Tomaszem Kotem. A jak? Czemu nie? Ale tutaj w tym momencie rzeczywiście jest film pod tytułem Warning, który kręci, już też nie jest kręcony w Polsce. Jest film drugi, czyli Restore Point, Roberta Chloza, czyli domyślam się, że to jest film czeski albo słowacki, nie, bardziej czeski, bo Słowacy akurat nie mają swojej kinematografii. No i oczywiście jest Nikola, w którym właśnie gra rolę tytułową, czyli Nikoli Tesli, ale ciągle też nie jest kino hollywoodzkie. I coś w tym musi być, że rzeczywiście, bo to jest tak, że tam do Hollywood, jak chcemy się dostać, tam trzeba wziąć i pojechać i pomieszkać. No chyba, że rzeczywiście jesteś już kozakiem i coś już znaczysz wcześniej. Wiem, że to może brzmieć zabawnie, stary ty pierniczy, że w ogóle jestem jakimś youtuberem z Irlandii, będę mi takie rzeczy wkminał. Ale tak, panie i panowie, jest. To nie jest tak, że nagle ja odkrywam Amerykę. Nie, spokojnie. Ja nazwisko mam Skruch, a nie Kolumb. Także tak to jest. Wydaje mi się, że madam nie ma jakiegoś takiego oparcia naprawdę na szkło. Tak, Wolski, kolejny rzeczywiście z naszych twórców. Polska ma też dobrych kompozytorów. Oczywiście, że tak, do kompozytorów również dojdę, do Jana A.P. Kaczmarka, do Pendereckiego, Krzysztofa jak najbardziej, kostiumologów, Anna Biedrzycka, Shepard. Rzeczywiście tutaj piszecie o Harrym Potterze, a ja tutaj zaraz zobaczę, czy tam macie coś dla mnie. Nie ma. I w tym momencie patrzysz na nie, jakie było pytanie wcześniej. Nie wiem. Aha, już wiem. Było pytanie, kto to jest Oleg Krupa. A panie i panowie, Oleg Krupa, może nie bardzo znany, ale wystąpił w takich filmach jak Eraser. I w tym momencie jest pytanie Eraser, ale który Eraser? Bo ich jest kilku. A ja na przykład powiem ten Eraser
czyli byłoby chyba Egzekutor z Arnoldem Schwarzeneggerem, albo Blue Streak, albo Salt z Angeliną Jolie, albo chociażby rosyjski prezydent z X-Menów pierwszej klasy. Oczywiście, że tak. Mamy nie zawsze Polaków na pierwszym planie. Była mowa oczywiście o kompozytorach. No, Jan A.P. Kaczmarek, nie tak dawno laureat Oscara, ale jeszcze większe nazwisko niż Jan A.P. Kaczmarek to oczywiście Wojciech Kilar. Jak najbardziej, panie i panowie. Rzekliście pianista? Proszę bardzo, jest pianista. Nie rzekliście, ale ja mówię. Dracula Francisa Forda Coppoli. Oczywiście Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy i tak dalej, i tak dalej. Tego można byłoby mnożyć. Tego naprawdę można byłoby wymieniać tyle, że naprawdę że dużo, że rzeczywiście coś w tym jest. I tak, jak najbardziej. Albert Korzeniewski wydaje mi się. Zaraz sobie sprawdzę nawet na liście, bo mamy również zapisany Abel, przepraszam, ale byłaby gafa. Abel Korzeniowski, również rzeczywiście bardzo znany kompozytor, aż wam przytoczę, bo Jan A.P. Kaczmarek to m.in. Finding Neverland, czyli to jest właśnie ten film, który zapewnił mu Oscara, Plac Waszyngtona, Spotkania, bracia Karamazow. A Abel Korzeniowski to m.in. muzyka do serialu Penny Dreadful, za którą dostał nagrodę BAFTA. Proszę bardzo, to jeszcze kompozycja do wyreżyserowanego przez Madonnę filmu W.E. Królewski Romans, więc rzeczywiście dajmy radę. Krzysztof Penderecki, panie i panowie. Krzysztof Penderecki. Jeżeli nie mówię wam nic nazwisko Krzysztof Penderecki, to powiem tylko tak. Egzorcysta. Lśnienie. Dzikość serca. Shutter Island Martina Scorsese. Czy trzeba jeszcze cokolwiek dodawać? Nie, naprawdę nie trzeba. Rzeczywiście mamy świetnych twórców, naprawdę mamy świetnych ludzi, którzy tylko serce roście jest oczywiście jak najbardziej, że tak, jak najbardziej. No i wylądował. I cały Misterny Plan też jak najbardziej. Ciekawe, kto by grał Siarę w wersji amerykańskiej. A John Goodman byłby dobry do Siary? Wydaje mi się, że mógłby być ciekawy. Czy może tak? Jak już jesteśmy w Polsce, to przecież Piotr Adamczyk. No Piotr Adamczyk rzeczywiście. To jest tak, że rzeczywiście słyszałem, że Adamczyk o rolę papieża walczył z Judem Law. Możliwe, przyznam szczerze, aczkolwiek nie jestem do tego przekonany. Nie jestem naprawdę do przekonania. Wczoraj pierwszy film na tym kanale dobił do 300 wyświetleń, na moim kanale w sensie. A któryż to? Jestem ciekaw, czyżby to była Enola Holmes, czy jakiś inny rzeczywiście. Możliwe. Znany jest też Jerzy Skolimowski, grał w Marsjanie atakują epizod i Bronisław Kaper, laureat Oscara za muzykę. Jerzy Skolimowski to dla fanów tutaj będzie, tak jak najbardziej oczywiście masz rację, ale między innymi to oprócz tego, no to dla fanów wszelkiego rodzaju komiksów. Pamiętacie, to jest bodajże pierwsza część Avengerów, kiedy właśnie Scarlett Johansson jest przesłuchiwana przez rosyjskiego właściwie generała. Tak, tenże generał to jest również Jerzy Skolimowski, także wiadomo dokładnie jak to jest. Live z Kochanki ma 300 wyświetleń. Aha, dobrze, w porządku. Marcino, dziękuję bardzo. Fajnie, że tak jest. W ogóle jakiś czas temu pyknęło 100, a teraz już zapomniałem w ogóle wam podziękować. Fajnie, że jesteście. Dziękuję bardzo. Jeżeli jeszcze nie dajcie łapkę w górę i suba dajcie, bo rzeczywiście to sprawia, że kanał rośnie. To jest zaskakujące. Mówię, w tym momencie pokazuje mi się cały czas, tutaj patrząc na YouTube'a, 0 osób ogląda w tym momencie. 0 osób według YouTube'a, 0 osób ogląda. Nic się nie dzieje. Tak samo w powiadomieniach patrzę, elegancko. Wow, jest. Teraz chyba 107 czy 108 jest subskrypcji. Patrzę, ostatnio zasubskrybowali osoba sprzed 2 miesięcy, tak. Trochę się nie zgadzam, ale wiadomo dokładnie jak to jest. Marcinie, kiedy i z kim kolejna debata? Pyta Stix. Z tym to jest trochę problem, gdyż jak już mówiłem wcześniej, nasz kanał to tak naprawdę niewiele ma w tym momencie subskrybentów i kiedy napisałem do kilku osób, bardzo chętnie bym zaprosił panią na czat, na pogawędkę, na rozmowę. Dobra, dziękuję bardzo, nie ma problemu. Zawsze wysyłam jakiś tam odcinek, żeby sobie obejrzeli, jak to wygląda i dziękuję bardzo.
konwersacja się urywa. Więc no, pewnie gdybym miał 100 000 subskrybentów, miliony wyświetleń, byłoby łatwiej. Na razie trwają prace, jak mówię, nad kabareciarzami, nad aktorem z filmu paradokumentalnego. W tym momencie będę chciał jeszcze zaprosić kilku muzyków. Wiem, że mam w planach, znowuż są w planach, ale zobaczymy, jak to będzie z pisarzami. Też stwierdzimy, że również jak najbardziej pisarze to też dosyć jest ciekawy zawód, ciekawe zajęcie, więc też bym chciał takich mieć u siebie. Zobaczymy. Nie obiecuję, kto będzie, bo w tym momencie wiadomo, jak jest. Niektórzy youtuberzy również nie są zainteresowani, bo mają 100 000 subskrybentów i nie mają nic do zyskania, wbijając na taką rozmowę do nas, a mogą pewnie wiele stracić, więc wiadomo, jak jest. Do Patryka Wegi oczywiście, tak jak obiecałem, wyślę zaproszenie na 1000 subskrypcji, więc zapraszajcie znajomych, niech wbijają, niech oglądają. Wiadomo, jak jest. No nie, Wega do gadania o poważnym kinie. Niekoniecznie. Pytanie, kiedy możemy się spodziewać speciala dotyczącego serii Godzilla. W tym momencie, jeżeli chodzi o horrory kultowe, odpowiem tak od tyłu troszeczkę, mam nagrane wszystko. Jest nagrany Halloween, jak już mówiłem, całe jest już na YouTubie i zoptymalizowane. Jest nagrany Krzyk i jest nagrane Oszukaj Przeznaczenie. Krzyk jest już na YouTubie i zoptymalizowane, Oszukaj Przeznaczenie jeszcze nie. Więc powiem szczerze, że jak tylko będzie to już rzucone na YouTubie, bo to mi da spokój gdzieś chyba do połowy stycznia, czy do połowy lutego, to rzeczywiście będę tworzył Potworne Poniedziałki, czyli będę tworzył film o potworasach. Filmowa Irlandia tutaj jest pokazane, ale to na razie stoi, nic się nie rusza. Nie mam w tym momencie możliwości opuszczania mojego miasta. Mogę tylko wybić się 5 km od domu i dalej niestety nie mogę. Jeszcze jakim Polakiem był autor animacji Tango bodajże. Tak, jak najbardziej. Nie tylko, że był twórcą, ale również został nagrodzony Oscarem. A później, nawet muszę sobie przypomnieć, kilka lat później okazało się, że nakręcił teledysk zespołu Lady Punk do piosenki Minus Zero, więc to rzeczywiście było coś ciekawego. No i oczywiście pamięć mi zawodzi, w tym momencie sobie nie przypomnę, ale pewnie za chwilę wbiję do głowy. Jak już mówiłem, my stoimy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Tutaj wam przytaczałem, mamy kompozytorów, rewelacyjna sprawa, naprawdę od lat cały czas jest dobrze lub bardzo dobrze w tym aspekcie. Rewelacyjnie chyba jest, jeżeli chodzi o operatorów i później, którzy stają się reżyserami. Wspomnieliście właśnie między innymi o liście Schindlera. No oczywiście, że tak, tam było mnóstwo nagród dla Polaków i to bardzo cieszy, gdyż film kręcony w dużej mierze w Polsce. Alan Starski dostał Oscara za, jeżeli pamięć mnie nie myli, za scenografię, a Ewa Braun za kostiumy, albo odwrotnie. Oczywiście Janusz Kamiński dostał Oscara za zdjęcia, ale Oscar. Skąd to się wzięło? Co to jest? O co chodzi w ogóle? Kto to wymyślił? Ano Oscary, panie i panowie, Oscary wymyślił tak. Polak. Również Polak. No a jakże mogło być inaczej? Nie tylko Marks & Spencer, nie tylko Tesco, ale również i Oscary są stworzone. A chodzi o kogo? Tak, Louis B. Mayer, czy jak mówiłem wcześniej, czyli Eliezer Mayer. Oczywiście pewnie przeczytałem źle, więc, ale dokładnie wiadomo o co chodzi. I chodziło o to, że chciał utworzenia, tutaj będę czytał wam regułkę, utworzenia organizacji, która usprawniłaby przemysł filmowy i była mediatorem w sprawach pracowniczych. Spotkał się z Konradem Nagalem i z reżyserem Frankiem Niblo oraz prezesem Stowarzyszenia Filmowców i postanowili przedyskutować co, gdzie, jak i kiedy. Był to rok 1927, wtedy została powołana Amerykańska Akademia Filmowa oczywiście, po to, żeby 2 lata później, w 1929 roku, przyznać pierwsze Oscary. Pierwsze Oscary to rzeczywiście nie było nic wyjątkowego. Wzięło udział w całej gali 250 osób. 250 osób, gala trwała 15 minut. Napisali o tym w gazetach, no bo tak naprawdę w 1929 roku nie było za bardzo gdzie. I dziękuję bardzo, to wszystko. I przez kilka ładnych lat
niespecjalnie to jakoś wyglądało ciekawie. Rzeczywiście te gale się odbywały, potem w wieczornikach wydrukowane były wyniki, kto dostał Oscara za co, kto za to, w ogóle tyle tam, w ogóle kogo to obchodziło. Nic, żadna to nie była prestiżowa nagroda ani nic, no bo rzeczywiście o to chodziło. Zrobiła się pewnego dnia zrobił się problem, gdyż w 1940 roku LA Times chodziło o to, że jak mówiłem, w wieczornych wydaniach były właśnie drukowane kto dostał jakiego Oscara, co, gdzie, jak. I pewnego dnia właśnie Los Angeles Times, zanim się jeszcze gala odbyła, wydrukował listę nagrodzonych. Wtedy stwierdzili, o nie, dosyć. Koń, to już przesada, to już jest przeginka. Zaczęli mocno właśnie pracować nad tym. Tutaj akurat zaangażowano dosyć konkretnie się między innymi w radio. Gala rosła. Na początku to było tylko i wyłącznie 14 kategorii. Zresztą takie było założenie na początku, że członkami Akademii będą tylko i wyłącznie filmowcy z 5 podstawowych grup. Po pierwsze, muszę zerknąć na ściągawkę, aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, technicy i producenci. I żeby zostać członkiem, musisz być zaproszony przez kolejnego członka Akademii. I o to głównie chodziło. No mówię, okej, w porządku, rzeczywiście to oni decydowali. I to jest tak do dzisiaj, że najlepszego aktora wybierają aktorzy. Najlepszego scenarzystę wybierają scenarzyści. Najlepszego reżysera reżyserzy i analogicznie w tych wszystkich w tym momencie jest bodajże 24 kategorii. Tak jest do dzisiaj. I po tym od tego nieszczęsnego 1940 roku no już stwierdzili, że dobra, dziękuję bardzo, bardziej będziemy traktować prestiżowo nagrody. Jakiś czas później został założony ten słynny Hollywood Walk of Fame, który oczywiście chodziło o to, żeby zbudować atrakcję. Jak mówiłem, na początku Hollywood to nie było nic. To nie było nic wielkiego, to nie było nic ciekawego. To po prostu była zwykła kolejna dzielnica. Niedaleko Los Angeles, domy się jakieś powstawały i tyle. Kogo to w ogóle ruszało? Nic, niespecjalnie. No i wyobraźcie sobie teraz, przecież w tym momencie Oscary to jest jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic Hollywoodu. No, wiadomo, że zdarzają się wtopy, prawda? Ostatnio było, że przyznali, przedostatnio Oscara nie temu filmowi, co trzeba, bo rzeczywiście akurat osoba wręczająca w tej kategorii nie potrafiła odczytać. Zdarza się. Oczywiście, że się zdarza. W latach 70. mieliśmy Golasa na scenie. Protest, bodajże była wojny w Wietnamie i tak dalej. Kilku twórców jak do tej pory odmówiło przyjęcia Oscara, między innymi Marlon Brando oczywiście, ze względu na to, że w tym momencie wtedy Ameryka brała udział w wojnie w Wietnamie, on był przeciwko, więc powiedział nie, dziękuję bardzo. Wszedł na scenę rdzenny mieszkaniec Ameryki, czyli Indianin i odczytał wystąpienie Marlona Brando, który powiedział nie, dziękuję bardzo, gest lichocki, do widzenia. Ale tutaj patrzę dalej, mam Ewa Braun, tak, Iza Miko. Czy gdyby bracia Warnerowie byli w Polsce, zrobili taką karierę? Oczywiście, że nie. Inny ustrój polityczny, inna sprawa. To tutaj sobie jeszcze patrzę, mam kilku innych twórców i też właśnie przeczytam nazwiska, bo pewnie kojarzycie takiego, mam nadzieję, że kojarzycie takiego reżysera jak Billy Wilder. Kilka tytułów, tylko podam jego: Bulwar Zachodzącego Słońca, Stalak 17, Sabrina, pół żartem, pół serio, tak, Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe między innymi, Garsoniera i tak dalej. Tak, to jest również facet z Polski, nazywał się Samuel Wilder, tak się nazywał, z Suchej, urodził się w Suchej, a Sucha jest, panie i panowie, proszę bardzo, województwo małopolskie, czyli rzut beretem ode mnie, no bo ja też jestem z Małopolski, powiat suski, się łatwo domyśleć, oraz kolejna osoba, czyli Fred Zinnemann. Tak, jak najbardziej Fred Zinnemann to jest bardzo znany zdobywca 4 Oscarów, panie i panowie. Reżyser oraz producent filmowy. Tak chcę rzucić jakieś tylko tytuły, a namienię tylko, że urodził się w Rzeszowie w 1907 roku jako Alfred Fred Zinnemann. Także, ale
patrzcie, uwaga, lecę hardcorem, bo jest Tarnów w to wszystko zamieszany. Urodził się w Rzeszowie, chociaż w wielu publikacjach pojawia się jako miejsce jego urodzenia w Wiedeń. Był synem lekarza Oskara Szyi-Sinemana, urodzonego w Rzeszowie. Jego rodzicami byli Gersona oraz Anna Fejwej, urodzona w 1883 roku w Tarnowie. Proszę bardzo, nawet Tarnów ma bardzo pośrednio swojego przedstawiciela w Hollywood. Fred Zinnemann, jaki film miałem podać oczywiście, między innymi Samo południe, który nie pamięta rewelacyjnego westernu, Stąd do wieczności, Oscar, Oto jest głowa zdrajcy, Dzień Szakala, pewnie Dzień Szakala najbardziej kojarzycie, wiadomo dokładnie, bardzo ładnie. Miałem powiedzieć, że Scarlett Johansson, oczywiście, że tak, jak najbardziej Scarlett Johansson, w zależności jak kto lubi. Dziadek stryjeczny Scarlett był właśnie z Polski. Niestety zginął w getcie warszawskim. No i chyba ostatnimi czasy najbardziej kontrowersyjne postacie, czyli niegdyś bracia Wachowscy, a obecnie siostry Wachowskie. Lana Wachowski, przepraszam, bo w języku amerykańskim nie odmienia się, jest Lana Wachowski i Lily Wachowski. Rodzeństwo przyszło na świat jako chłopcy w polsko-amerykańskiej rodzinie. No i tak dalej, nie będę więcej stwierdzał. Dokładnie wiecie. Więc te polskie koneksje w Hollywood są dosyć potężne. Naprawdę bardzo dobrze sobie radziliśmy, przez jakiś czas tam stał. Tutaj widzę, że jeszcze piszesz, Krzysztof, odnośnie Bagińskiego z katedrą. Oczywiście Bagiński też w jakiś sposób fajnie się ustawił. No przecież teraz wystarczy powiedzieć, że jest zaangażowany między innymi w Wiedźmina. Rzeczywiście, no to może nie Hollywood, chociaż z drugiej strony Netflix, Henry Cavill, więc czemu nie? Pewnie jak najbardziej Hollywood może oczywiście być. I wiadomo jak jest. I jeszcze występ Katarzyny Łaski na gali. Katarzyna Łaska na gali wystąpiła tylko i wyłącznie dlatego, że podłożyła głos do filmu Disneya, oczywiście do Epoki Lodowcowej, grała Elzę. Pod Elzę podkładała głos. Mam nadzieję, że pod Elzę, a nie pod Annę. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, bo wiadomo jak jest. Więc oczywiście, że tak. Taki był pomysł, taki był zamysł. Nawet kiedyś do jednego z swoich filmów podłożyłem taki filmik, gdzie pokazane jest, jak Disney dobiera głosy do filmu. Tam bodajże 35 aktorek śpiewających właśnie tę piosenkę z Epoki Lodosowej, chciałem powiedzieć. Z Krainy Lodu. Mam ten moc i właśnie jest 35 różnych języków, więc to jest coś fajnego. Marcin, zaproś kiedyś Guy Chi. Nie wiem, Adam Majer, nie wiem, to Guy Chi czy Guy Cichi. Musisz mi powiedzieć coś więcej na temat tego facia, bo nie kojarzę. Ja zacząłem przygodę z Wachowskimi od Speed Racera, pisze Krzysztof. No i chyba nie wybrać najlepiej, bo przyznam szczerze, że ja zacząłem przygodę z Wachowskimi od filmu V jak Vendetta, do którego napisali, będę mówił napisali, bo wtedy jeszcze napisali scenariusz i rzeczywiście kilka dni temu był 5 listopada, wiadomo, czy Dzień Gaya Fawkesa, a V jak Vendetta bardzo mocno zapożycza z mitu o Gaju Fawkesie. Więc rzeczywiście rzeczywiście to dobrze wyglądało. Kraina Lodu. Pewnie oczywiście powiedziałem Epoka Lodowcowa, no ale bardzo mi przepraszam, że tak jest. Matrix to ich najlepszy film. Nic dodać, nic ująć. Jeżeli mnie pamięć nie myli, no to siostry Wachowskie to tak chyba w tym momencie niespecjalnie cokolwiek innego zrobiły, aż próbuję tutaj znaleźć, że tak powiem, Wachowski. Mam nadzieję, że mamy czas, pewnie, że tak. Lana Wachowski, proszę bardzo. Patrzymy jako reżyserki. To w tym momencie tak patrzę. No jest Bound. Bound w ogóle nie kojarzę filmu i chyba nie jest specjalnie bardzo znany, bo rzeczywiście Jennifer Tilly, co prawda, i Joe Pantoliano wystąpili w nim. Joe Pantoliano później się pokazał w Matrixie. No ale dobrze, mamy w tym momencie i tak, potem mamy Matrixa i potem mamy jeszcze 50 innych matrixowskich wejść. Jest Speed Racer, Cloud Atlas, Jupiter Ascending. Pamiętam ten film, beznadziejny był, jeżeli mi pamięć nie myli, przynajmniej mi się nie podobał. I panie i panowie, no potem jak Sense8, serial telewizyjny i Matrix, więc tam na dobrą sprawę zbyt dużo tego nie było. Jeżeli chodzi o reżyserię, bo jeżeli chodzi o scenariusz, to już całkowicie jest inna sprawa, bo jest
Assassins, czyli to są bodajże zabójcy z Sylwkiem Stalowym. Tak, jak najbardziej, ze Sylwkiem Stalowym i z Antonio Banderasem. No jest i oczywiście Matrix, no a nie Matrix i tak dalej, to już też wiadomo. V jak Vendetta jest, więc no nawet nie najgorzej im to wychodzi, no ale wiadomo jak to jest w tym momencie. Patrzę, tutaj piszecie. Z młodych polskich aktorek to jeszcze Karolina Wydra, Weronika Rosati i Alicja Bachleda-Curych, pisze Adale. Tak, Weronika Rosati rzeczywiście pojawia się ostatnio w jakichś produkcjach, tylko wiecie, jak tam przyznam szczerze, że no, ja jestem na bieżąco z tym wszystkim, więc jeżeli na przykład włączam sobie Onet i nagle czytam w Onecie, że wow, teraz taka aktorka pojawia się u boku takiego aktora w tym i tym filmie, a ja ten film na przykład widziałem i ona pojawia się w trzecioplanowej roli, to tak się zastanawiam, o co chodzi. Ja wiem, że to w wielu przypadkach jest tak, że trzeba rzeczywiście przejść przez tą karierę, pokazać się w jednym, drugim, trzecim serialu, zagrać 15 razy twarzą w dół, zwłoki i tak dalej, żeby rzeczywiście to zaistniało. No ale popatrzcie, tutaj mam w tym momencie Weronika Rosati, no to piątek 13 oczywiście. Czy to jest piątek 13 ten, o którym ja myślę? Nie, tylko Piotra Matwiejczyka, więc troszeczkę się już nad wyraz uchciwiłem, chciałbym powiedzieć. Stand Up Guys, tak, rzeczywiście to był, pamiętam, film z Alem Pacino, chyba Morganem Freemanem, teraz Stampem, tam wielkie, o patrz, występuje, ona w tym filmie pojawia się przez może minutę, co nie? Bullet to the Head też, film z Sylwkiem Stalowym, gdzie pojawia się przez sekund 2, więc tego tutaj oczywiście jest, no tak patrzę sobie, True Detective, Supernatural, mowa to o tej samej, o samej Porady na zdrady, wielki hollywoodzki film. I to są teraz filmy, gdzie tak naprawdę Weronika pojawia się oby się okazało, że za rok, 2, 3, 5, a może za po prostu 3 miesiące dostanie szansę. W tym momencie znowuż 0 osób, 0, elegancko. Dziękuję Ci bardzo, YouTube, jesteś świetny. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście zrobi karierę i coś pokaże, że potrafię, że trzeba zawsze szczęście, trzeba zawsze mnóstwo szczęścia, jak to Steven Spielberg, bo oczywiście no, jego rodzina też pochodzi z Polski. Mówił w wywiadzie, że jak to było. Pewnego dnia Steven Spielberg pojechał na wycieczkę do Hollywood, zwiedzając studia, no i wszedł do jednego ze studiów, to jest w ogóle taka legenda, wszedł do jednego ze studiów, odłączył się od wycieczki, wszedł do jakiejś tam piwnicy, znalazł biurko i zaczął pisać. Nikt mu nie przeszkadzał i on w tym momencie został, można powiedzieć, w jakiś tam sposób zatrudniony. Chodził normalnie do kafeterii, dostawał jedzonko i tak dalej, wszystko w porządku i nagle się okazało potem, proszę bardzo, to jest mój scenariusz do filmu, do mojego debiutu i dziękuję bardzo, Steven Spielberg. Reszta oczywiście już jest w tym momencie legendą, więc mam nadzieję, że to rzeczywiście popłynie troszeczkę fajniej, lepiej. Matrix był najlepszy? Tak, Matrix był najlepszym filmem siostry Wachowskich. Orlando jest dużym fanem Speed Racera. Proszę bardzo. Mnie ten film w żaden sposób nie urzekł, niestety. Szczerze to byłem w szoku, bo Matrix jest skomplikowany i nie wiem, co w głowie zaszło, że pokazali taką woltę od Matrixa, pisze Krzysztof. Matrix był na dzień dobry pomyślany jako i film solowy, tylko i wyłącznie. Kiedyś nagle okazało, że stał się filmem rewolucyjnym. Nagle okazało się, że począwszy od efektów specjalnych przez kasę, misiu, kasa robi swoje, no to wkroczył inny wielki Hollywoodu, czyli Joel Silver, bardzo znany producent, który powiedział, okej, słuchajcie, robimy kasę. Pamiętam, oglądałem wręczenie nagród bodajże MTV i odbierali Wachowcy, odbierał Silver i powiedział, słuchajcie, jeżeli podobał wam się Matrix, bo za jedynkę odbierali, podobał wam się Matrix, poczekajcie na kolejne części. W tym momencie ludzie dostali wścieku tyłka, wścieku macicy, po prostu rewelacja, super ekstra fajnie, wow, ale kosmos, będą kolejne Matrixy. Kolejne Matrixy widzieliśmy, wiemy jak to się je, nie było dobrze, więc to jest taka sytuacja, że no trochę szczęścia czasami trzeba być w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Jeden z aktorów polskich gdzieś był u znajomego w Dublinie, siedzieli sobie w barze przy jakimś tam piwku, no i zagaduje go jakiś chłop znajomy, mówi, ty słuchaj, w ogóle tutaj taki serial robię i ty byłbyś dobry, żeby wystąpić w takim serialu Wikingowie. No elegancko, dostał numer telefonu, zadzwonił, okazało się, że został poproszony, żeby wystąpić, ale nie w Wikingach, ale chyba bodajże w Wiedźminie, czy jakimś takim innym poważnym filmie. Oczywiście tak. Czasami potrzeba tyle szczęścia, żeby wszystko się
Wszystko się udało. Spielberg nigdy nie ukrywał się z tym, że jest Żydem. Oczywiście, że nie. A czemu miał? W ogóle w Hollywood jest mnóstwo Żydów, także to akurat jest tajemnica policzna. Ormando w ogóle teraz zawiesił działalność. Wiem, czytałem, niestety bardzo szkoda. Szczęki i Indiana Jones to były jego lepszych filmów w tamtych latach. Spielberg to był zawsze dla mnie człowiek, twórca, artysta, który tworzył rzeczy niesamowite, który potrafił naprawdę. MacGyver, wiecie, MacGyver brał flamaster i z flamastera robił armatę. Tak samo był Steven Spielberg, brał najprostszą historię i zrobił z niej arcydzieło. Tak potrafił przez lata. Nie wszystkie jego filmy, inaczej, darzę szacunkiem, ale nie wszystkie jego filmy podobają mi się, jak na przykład Raport Mniejszości czy Wojna Światów. Niekoniecznie jestem fanem między innymi tych dwóch filmów, no ale wiadomo, reżyser robi takie filmy, jakie czuje. Dobrze, mam nadzieję, panie i panowie, że cały czas jesteście, bo YouTube dalej pokazuje mi, że nie ma nikogo, więc ja w tym momencie nie mam nikogo na czacie i gadam ze ścianą, ale ja to lubię. Ściana oczywiście jest w porządku. Czy nasza w sensie Polaków, przyszłość w Hollywood wygląda dobrze? Mi się wydaje, że tak, bo im więcej, tym łatwiej. W takim aspekcie, że kiedy będziemy mieć polskiego reżysera już naprawdę, który będzie kręcił te filmy w Ameryce, no to będzie mógł spokojnie, to jest tak jak z trenerami, będzie mógł spokojnie wziąć swoich aktorów. Jeżeli w tym momencie, załóżmy, Bartkowiak będzie kręcił kolejny film i będzie miał w roli czarnego charaktera obstawić rosyjskiego generała, czy coś, to w tym momencie jaki problem, żeby wziąć po Polaka? Na świecie nie rozróżnią w ogóle, czy ktoś ma polski akcent, czy ktoś ma rosyjski. To Rusek, no to musi być. Nie ma najmniejszych problemów, więc wydaje mi się, że byłoby dobrze. Rzeczywiście fajnie. W aspekcie technicznym mówiłem, w tym momencie jest dobrze. Nasi kompozytorzy, operatorzy, kostiumolodzy, scenografowie dają radę, rzeczywiście pokazują, że my potrafimy, my wiemy. A wydaje mi się, że sam fakt, że my współzałożyliśmy Hollywood, Akademię, Amerykańską Akademię, czy Oscary, no to tylko jest sprawa, z której powinniśmy być dumni. Jeżeli nie mieliście możliwości obejrzeć tego filmu, który był na HBO, czyli Pollywood, to rzeczywiście bardzo, bardzo polecam. No wiadomo, że patrzyłem, nie ma w tym momencie go, a sam chciałem obejrzeć, bo obejrzałem tylko bodajże tam gdzieś od 30 czy od 40 minuty. Teraz na AXN-ie leci taki też cykl filmów dokumentalnych Filmowa Europa, gdzie właśnie omawiają twórców i tak dalej. Rzeczywiście, jeżeli macie możliwość, to obejrzyjcie sobie, dorwicie. A ten film, o którym mówiłem na HBO, to jest Pollywood Pawła Fertka. Może to byłaby ciekawa osoba, żeby zaprosić do programu, co? Facet, który gadał z największymi, który poznał w jakimś tam sensie, w jakimś aspekcie Hollywood od kuchni, od tej strony, gdzie nie zawsze wszyscy chcą pokazywać, bo były w tym filmie między innymi też namioty, gdzie żyją bezdomni i te wszystkie inne sprawy, że mnóstwo osób przyjeżdża do Hollywood. Przecież jakiś czas temu, tam jest właśnie powiedziane w tym filmie, ten napis Hollywood, który jest na tych wzgórzach, został odgrodzony. Jest siatka i nie da się tam do niego podejść na tam bodajże więcej niż 20 czy 30 metrów. Czemu? Ponieważ dzień w dzień było mnóstwo osób, które przyjeżdżało do Hollywood, oczywiście mam marzenie, ja będę słynnym aktorem, aktorką, to, tamto, siamto, popełniają samobójstwa. Według statystyk około 2-3 osoby dziennie skakały z tego napisu, więc policja w pewnym momencie powiedziała dość, dziękuję bardzo, zamykamy. I w tym momencie to jest oczywiście druga strona medalu, no bo wiadomo, że rzeczywiście musi być dobrze, żeby musiało być równie źle. Więc yin i yang, czarno-białe, musi być równowaga w przyrodzie. Musi to się rzeczywiście wszystko zgadzać. Tak to rzeczywiście powinno być. Jesteście, tak, Chris, wiem, że jesteście. Dziękuję bardzo. No i YouTube mówię, dzisiaj wyjątkowo szaleję, a może też akcja tego, że ja lecę cały czas na tym internecie komórkowym, bo mogłem dzisiaj się z wami nie spotykać, ale stwierdziłem, że nie ma takiej możliwości. Huragan, epidemia, nie masz takiej możliwości, żeby nie było co niedzielę kultowych horrorów. Co tam w horror mówić, żeby się nie spotkali na żywo, nie pogadali o tym, co się ciekawego rzeczywiście dzieje.
Kto wie, może Harrison Ford jest spokrewniony z reżyserem Krzyżaków Aleksandrem Fordem. Wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe. Czy byłeś w stanie nakręcić film pełnometrażowy, mając kasę, aktorów, kamerę? Stix pyta. Powiem mniej więcej, Stix, zaznacz sobie nawet komentarz, jestem w trakcie faz prac preprodukcyjnych do mojego pełnometrażowego debiutu, bo stwierdziłem, że skoro filmy kręcę już od 1999 roku, powstało mnóstwo krótkometrażowych, dokumentalnych, teledysków itd., to w końcu jest pora, ażeby zadebiutować filmem pełnometrażowym. Jestem w trakcie tworzenia, zbierania funduszy, ogarniania ekipy itd., itd. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w ciągu 2, bardziej w tym momencie biorąc pod uwagę, jak jest świat pozamykany 3 lat, obejrzycie mój film pełnometrażowy. Zobaczymy, jak to będzie. Ale to już jeszcze długa droga. Naprawdę mnóstwo potrzeba czasu, mnóstwo pracy, mnóstwo spotkań i tak dalej. A jeszcze oczywiście, jak wiadomo, jeszcze więcej trzeba będzie kasy. Guy Ritchie grał w Jamesa Sunderlanda w Silent Hill 2. W porządku, Adasiu, nie wiem, czy akurat była odpowiednia. Miałem ostatnio też propozycję, właściwie zapytanie od jednej właśnie z osób, którą chciałem zaprosić tutaj, ale się okazało, że o ile jest to osoba polskiego pochodzenia, ale nie mówi po polsku, bo rzeczywiście jej rodzice wyjechali do Ameryki, jak ona miała bodajże 2 czy 3 latka, no i nie mówiło się po polsku w domu, jedynie tam mówi mój język polski jest na poziomie 2-3 latka, gdzie tam rzeczywiście może bym coś zrozumiała, ale na pewno nie byłabym w stanie nic powiedzieć. Więc zastanawiałem się, czy ją zaprosić i zrobić na żywo, że gadamy i tłumaczymy. Nie wiem, zobaczymy. To rzeczywiście fajna reżyserka tym razem. Aniu, pozdrawiam Cię, jeżeli oglądasz. Mówię, że trochę rozumiesz, więc możliwe, że coś rozumiesz. Dobra, patrzymy dalej. Chyba jakaś znana aktorka zginęła właśnie w ten sposób. Możliwe, że tak. Możliwe, że rzeczywiście ktoś skoczył z tego Hollywood, już nie Hollywoodland, ale Hollywood znaku. I czemu nie? A temu Ormando co się stało, bo tu był u Marcina. Nie, no stwierdził po prostu, że zbyt mały odzew, zbyt mała interakcja w stosunku ludzie do niego i powiedział, no dużo czasu zajmuje, a ja dziękuję bardzo, muszę sobie odpuścić. A szkoda, bo fajny jego kanał. No rzeczywiście Łowca Duchów kanał był bardzo fajny. Kiedy mój kolejny film? Mój kolejny film za jakieś 2-3 lata. I Krzysztof Kubiak pisze, jeszcze chyba nie powiedziano o Oscarze 2000 dla Andrzeja Wajdy. Zaraz powiem, bo ja przecież zawsze myślę po polsku i tu mówię też po polsku. Tak, Andrzej Wajda dostał rzeczywiście Oscara za całokształt twórczości. Był nominowany kilka razy do Oscara za najlepszy film. Niestety nigdy się nie udało, ale okazało się, że udaje się, jeżeli chodzi o... Mam go tutaj. O całokształt. Dostał Oscara, jeżeli pamięć mnie nie myli, chyba Jane Fonda mu wręczyła Oscara. A był nominowany, aż sprawdzę, bo Andrzej Wajda był nominowany do Oscara wiele razy, tylko muszę sobie tutaj znaleźć, gdzie to jest. Nie polskie, tylko coś dzisiaj chyba niekoniecznie Cannes, BAFTA Academy Awards. Nie, no pokazuje mi, że tylko i wyłącznie dostał Oscara honorowego, ale nie ma, ale wiem, że był nominowany kilka razy. Inaczej, może jego film był nominowany, a on niekoniecznie był nominowany. A nawet sprawdzę, bo wiem, który film był nominowany i będę wtedy wiedział dokładnie co, gdzie, jak i kiedy. Proszę bardzo, mam tutaj Ziemia obiecana była nominowana do Oscara, ale był jako film, czyli jako producent, czyli on nie był. Tak, Andrzej Wajda dostał, można powiedzieć, że zasłużyłeś, jak nie jeden nie zasłużył, aczkolwiek ja jestem, i tu pewnie się narażę wielu osobom, ja nie jestem wielkim fanem twórczości Andrzeja Wajdy. Uwielbiam Kazimierza Kuca, cenię ponad wszystko Kieślowskiego, ale Andrzej Wajda rzeczywiście bardzo ważny twórca w dziejach kina europejskiego, w dziejach Polski, aczkolwiek większość, oprócz bodajże 3 czy 4 filmów w jego twórczości, to są ekranizacje książek albo biografie.
okej, w porządku. Wiadomo, że nie musi mieć pomysłów oryginalnych, ale ja rozumiem, że rzeczywiście trzeba. Pierwszy raz się z nim spotkałem przy okazji filmu Panna Nikt w latach 90. To rzeczywiście wtedy dopiero wchodziłem, ale późniejsze filmy jak na przykład Wałęsa, Człowiek z nadziei czy Katyń, albo Zemsta, Pan Tadeusz, nie sprawiły, że widziałem ten geniusz, o którym wszyscy mówili. Mówię oczywiście o tym współczesnym Wajdzie, bo Wajda, który robił Pokolenie, który robił Kanał, popełnił Diament, Lotno, to jest naprawdę coś innego. To jest naprawdę kosmos, to jest rakieta, to są filmy ważne, nie tylko dla Polski, ale i dla, śmiem użyć takiego zwrotu jak dla świata, dla kinematografii światowej, między innymi Ziemia obiecana w szczególności. Więc czy zasłużył? Oczywiście, że tak. Znam twórców mniej ważnych, mniej interesujących, którzy nie powinni dostać Oscara, a dostali. Dość powiedzieć, że Martin Scorsese nie dostał Oscara za Taksówkarza, nie dostał Oscara za Wściekłego byka, za Ulicę Nędzy, a dali mu za jego własną wersję filmu azjatyckiego. Więc to już są po prostu jaja. To są po prostu jaja, co się dzieje. Miał nawet ostatnimi laty, miał lepsze filmy, które zasługiwały na Oscara, a on nie dostaje. Więc jak już mówiłem wiele razy, mniej więcej tak gdzieś od połowy lat 90., kiedy to właśnie do Hollywood dotarł Miramax i założyli ją tęże wytwórnię, mniej więcej od połowy lat 90. Oscary nie są przyznawane najlepszym filmom, tylko najlepiej rozreklamowanym. Bo wtedy rzeczywiście Miramax wkroczył, pokazał, proszę bardzo, mamy nowy, lepszy sposób, jak to, że powiem, ciastko ugryźć. I rzeczywiście Weinsteinowie zaczęli nagle szaleć i pokazywać, że oni potrafią to wszystko zrobić inaczej. I oczywiście jak najbardziej mieli rację. Ale od mniej więcej tego okresu, jak dla mnie, Oscary nie są przyznawane najlepszym filmom, tylko najbardziej rozreklamowanym. Przewidywalne są jak dla mnie, bo w ostatnich bodajże 10-20 latach chyba zdarzyło mi się tylko raz, żebym więcej filmów nie zgadł niż 4, a zawsze są 4 kategorie. To jest film dokumentalny, krótko i pełnometrażowy oraz filmy animowany, krótkometrażowy i fabularny, krótkometrażowy. Także są te 4, które tak naprawdę w większości przypadków czasami mi się uda zgadnąć, a czasami nie. Ale na te wszystkie kategorie, na te 24 kategorie, 20 nie zgaduję, po prostu typuję idealnie tak, jak powinny być. Ale Andrzej Wajda, dobrze, oczywiście, że także zasłużył. Tak jak mówił Tadeusz Fijewski, czyli Czereśniak w Czterech Pancernych. Zasłużyłeś ci, powiada mi, jak nie jeden generał nie zasłużył. I tak to rzeczywiście było. Czy znasz Wampirzycę z kanału Galeria Horrorów? Tak, Wampirzyca również pojawia się tutaj na tym kanale. Dziękuję, Adalet, za powodzenia z nowym filmem. Na dostanie mi się bodajże pojawiła chyba na Facebooku humor sugerowany znajomości. W Dzieciach Ireny Sendlerowej grała Danuta Stęka i Maja Ostaszewska, proszę bardzo. Ja nawet lubię twórczość Wajdy i bardzo dobrze, bo rzeczywiście gro z jego filmów są rzeczywiście dobre filmy. Wajda zrobił Katyn, Człowiek się uczy całe życie. Tak, tylko że Katyn akurat to nie był według mnie film dobry, mocny, to nie był film człowieka, który był w jakiś sposób dotknięty, a Andrzej Wajda był dotknięty przez Katyn, bo jego rodzina tam niestety miała miejsce. W Wałęsie główną rolę zagrał Więckiewicz. Oczywiście, że tak, Więckiewicz był w porządku, film już taki sobie, pamiętam, widziałem ten film w Kwidzynie, w kinie w Kwidzynie. Pozdrawiam kino w Kwidzynie, jak najbardziej było bardzo w porządku. Co sądzisz o filmie Smoleńsk? Niestety nie wypowiem się, gdyż do dnia dzisiejszego filmu Smoleńsk nie widziałem. A ja mam taki dziwny zwyczaj, że nie wypowiadam się na tematy, o których nie mam pojęcia. Kiedyś obejrzę, to sobie pogadamy. Marcin, czy znasz Wampirzycę? Tak, znam Adamę, mówiłem już wcześniej. Dobra, panie i panowie, 22:30, czyli to znaczy, że 23:13 jest w Polsce. Jeszcze nasz niedawny kandydat do Oscara, Twój Vincent. Tak, rzeczywiście Twój Vincent, bardzo fajny. Ostatnio, że tak powiem, skończyli zdjęcia w tej samej technice robią animację Chłopi. Tak, oczywiście adaptacja. Będzie to pomysł naprawdę karkołomny, bo jest to film, ktoś się jeszcze do mnie odzywa. Jest to rzeczywiście film, który dosyć ciekawie zapowiada się, bo technika rzeczywiście jest dobra, to wygląda rzeczywiście bardzo zawodowo. Czekam, bo mój Vincent, a właściwie Twój Vincent
Bardzo mi się podobał i mam nadzieję, że będzie rzeczywiście ciekawie. W 2013 roku u Ciebie trafił na 10. miejsce najgorszych filmów. Który film? Który? Smoleńsk. Możliwe, nie, Smoleńsk nie mógł, bo Smoleńsk nie jest z 2013 roku, więc napisz Filipie, o który film chodzi. Smoleńsk to nie jest 2013 rok. Chyba. A jeżeli jest? Możliwe. Jeżeli tak, to pewnie to była lista, którą wybierali widzowie. Bo tak, a nie inaczej musiało być. Martin, jaki jest najgorszy film, jaki obejrzałeś? Oj kurczę, nie pamiętam. A o Wałęsi film? Oczywiście, że tak, to możliwe. To musiała być moja lista, gdyż film o Wałęsie widziałem. Filmów najgorszych jest dużo, a powiem szczerze, Styx, że ostatnimi czasy po oglądaniu tych wszystkich horrorów lista się rozszerzyła rzeczywiście, ale dużo. Musiałbym w tym momencie wymieniać zbyt dużo. Kiedyś może zrobię listę 10 najgorszych filmów, jakie kiedykolwiek widziałem, to sobie pogadamy. Albo zrobimy kolejny odcinek z serii Q&A, to sobie porozmawiam na temat dobrych i niekoniecznie dobrych filmów. Nic, Adam Myers pomyliłem, chodziło o Filipa. Więc tak to jest. Jeszcze nasz ostatni Oscar Ida. Oczywiście, że tak. Oscar, czyli film Pawlikowskiego. Rzeczywiście zasłużenie. Rzeczywiście dobrze, że dostał. Nie miał wtedy tak naprawdę z kim przegrać, ale dobrze, że mu się udało. To jest fajne, tylko mówię, fajnie byłoby, jakby z tych Oscarów coś wynikało. Że nagle okazuje się, że proszę bardzo, robimy filmy i dziękuję bardzo. Rian Johnson, on chyba zrobił bodajże jakiś film Monster, czy Monster, jakoś tak się nazywało, i którego budżet był niewielki, ale okazało się, że film zarobił koszmarnie dużą kasę i potem dostał nagle propozycję zrobienia fajniejszego, aż nawet sprawdzę, czy to o niego mi chodzi. Bo oczywiście pamiętam, że on zrobił Loopera, ale to nie o niego mi chodziło, ale w każdym razie było kilku twórców, którzy rzeczywiście robili filmy takie sobie, a potem nagle, proszę bardzo, Rian Johnson, facet zrobił Loopera, nikomu nigdy nie znany, a potem nagle przychodzi do niego Disney. Rianie Johnsonu, czy zrobiłbyś Gwiezdne Wojny? Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Teraz widzę, że Knives Out 2, czyli na noże drugą część już zapowiedzieli, więc wiadomo jak jest. Przypomniało mi się, jak Urban powiedział, że jedną dobrą rzeczą, jaką zrobił Kaczyński, to, że że odłożył łyżkę chili. Nie wiem, nie wnikam, nie będę gadał na tematy polityczne, w ogóle mnie to nie interesuje. Inaczej, interesuje mnie, ale swoje, że tak powiem, polityczne deklaracje trzymam dla siebie. Panie i panowie, 22:20. Ja niestety wstaję po 4 do pracy, więc będziemy się żegnać. Fajnie, że było. Nie zapomnijcie oczywiście o trylogii Kinomana, czyli łapka w górę, sub oraz dzwonek. Widzimy się, kiedy się widzimy? We środę. Widzimy się przy okazji kolejnego odcinku z cyklu Halloween. W piątek mam nadzieję, że już coś będzie, że będę mógł już coś wrzucić, bo jak mówiłem, już Halloween już na YouTubie już jest dostępny. Nie dla wszystkich, to prawda, nie dla wszystkich, ale dla kilku osób, między innymi dla moich moderatorów, dla kilku innych osób, dla tych, którzy mnie wspierają między innymi na Patronite i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję bardzo, widzimy się oczywiście za tydzień, jak najbardziej za tydzień. I cóż, fajnie, niech Polacy w Hollywood rządzą, nie w Hollywoodzie, w Hollywood niech rządzą, a z mojej strony to wszystko i widzimy się oczywiście za tydzień. Cześć!